Dzień dobry, witam Was wszystkich kochani. Dzisiaj zapraszam na taki szybki przegląd moich rossad, które mam w domu. Będzie też parę ciekawostek na ich temat, moich spostrzeżeń. Zapraszam. Pomyślałam, że jeszcze Wam pokażę stan tych rossad moich na dzień dzisiejszy. Tutaj są papryczki. Ja w tej chwili nie powiem Wam, jakie to są odmiany, bo mam opisane w notesie. No niektóre nie wykiełkowały, mimo że były nasionka podkiełkowane. Tu akurat są puste komory, to sobie coś tam dosadzę, tu gdzie te patyczki. Całkiem niedawno pokazywałam Wam, jak układam misternie te wszystkie nasionka papryk na ręcznikach papierowych. No i już takie efekty są. Dosyć szybko wykiełkowały, zwłaszcza niektóre gatunki. I dzisiaj pokażę Wam, jak właśnie je już sadziłam do ziemi. Najlepiej wsadzać takie podkiełkowane nasiona właśnie w takim stadium, kiedy dopiero puściły korzonek, że te liścienie jeszcze się nie rozwinęły, tylko sam korzonek. Wtedy taką pesteczkę, takie nasiono wkładam do dołka w ziemi i zasypuję. Dobrze jest go zasypać, ponieważ właśnie wtedy ta łuska z tego nasiona zostaje pod ziemią. Wychodząc na ziemię, kiełek, tak jakby ziemia opór daje tej łusce i ta łuska właśnie tak zostaje. Jeżeli zostawimy na wierzchu, no to takie później rośliny w kaskach nam się pokazują. No i tak właśnie wkładam sobie te nasionka, jak tu widzicie, przysypuję ziemią. Lubię w ten sposób, wiecie, podkiełkowywać zwłaszcza takie rośliny, które trudno kiełkują, długo kiełkują albo jakieś są bardzo cenne. Do takich właśnie należą papryki. Może ta praca, wiecie, wygląda na monotonną, ale ona mnie jakoś, wiecie, uspokaja. Ja lubię to. Lubię tak sobie siać, rozmyślać. Trochę to jest, wiecie, jak takie robienie na drutach albo szydełkiem. Tutaj mam seler. I to jest seler korzeniowy. Zaraz Wam pokażę. Tu jest seler piętro niżej, naciowy. I z tym selerem była taka sytuacja, że naciowy długo nie wschodził. Zresztą widać, że on jest o wiele rzadszy, mimo że podobną ilość nasion wysiewałam. Nie wschodził i ja już się załamałam, więc wysiałam resztę nasion z torebki. Tam prawie cała paczka była i myślę, może one jakieś stare były, więc już mówię, nic nie mam do stracenia. No i po 10 dniach różnica była między tym korzeniowym a tym 10 dni, chociaż były tak samo wysiewane. Zaczął kiełkować, no i zaraz Wam pokażę. I zaczął kiełkować ten wysiany również, który z tej torebki, resztka. Powiem Wam, no nie wiem, co ja z tym zrobię teraz. Chyba może po prostu wsadzę to do ziemi tak z tym ręcznikiem i przysypię lekko warstwą ziemi, nawet tak na listki będę miała selery, no bo mi aż tyle niepotrzebne selerów, ale zobaczcie, 10 dni różnicy w kiełkowaniu było. Seler korzeniowy szybciej, a naciowy 10 dni dłużej. To chyba jakiś przypadek, może ten naciowy był starsze nasiona, a korzeniowy bardzo świeże i dlatego tak było, ale to też pokazuje, żeby się tak, wiecie, od razu nie poddawać i czekać jeszcze troszeczkę na kiełkowanie niektórych nasion i taka duża rozbieżność może być. No i znów mały powrót do przeszłości. Tutaj właśnie pokazuję, jak siałam selery. To akurat jest seler korzeniowy Bruno i on tak bardzo szybko wykiełkował. No może też to był powód, że to były nasiona świeżo kupione. Oba selery, i naciowy, i korzeniowy, były wysiewane 12 lutego. Tutaj seler naciowy Nougat i ja go miałam też w zeszłym roku, więc te nasiona może już są starsze, może gdzieś tam
ta ich kiełkowalność się zmniejszyła i stąd taka różnica. Seler korzeniowy wykiełkował o wiele szybciej, tak jak już Wam wspomniałam, a naciowy 10 dni później. Już traciłam nadzieję. Nasiona selera zostawiamy na powierzchni. Dobrze je zwilżyć i utrzymywać właśnie stałą wilgotność. Tutaj nakrywam woreczkiem foliowym doniczkę, ale właśnie ważne, żeby miały dostęp światła, dlatego nie przysypujemy ziemią. Wtedy właśnie on dostaje taki impuls, że ma wschodzić. To są właśnie nasiona, które muszą mieć światło do kiełkowania. Tutaj mam jeszcze takie papryczki, jakieś niedobitki, to właśnie dzisiaj chyba będę wysadzać. Takie, wiecie, co nie pokiełkowały. O, patrzcie tutaj, no to już czas najwyższy, jakaś mi wzeszła. No i to jest doskonały moment, myślę, żeby Wam pokazać, jak wysiewać takie nasiona, które już za długo leżą na tych ręczniczkach. Bo wiele osób mnie pyta właśnie, jak to zrobić, czy już jest za późno, żeby wysiewać, czy to jeszcze coś z tego będzie. Właśnie czasami się zagapimy i te rośliny nie tylko wypuszczą korzeń, te nasionka, ale też już zaczynają wychodzić liścienie. Wtedy ja ostrożnie oddzielam takie nasionko już z tym korzonkiem, odrywając cały kawałeczek tego ręczniczka, tylko to trzeba też uważać, żeby tych sąsiednich korzonków nie uszkodzić. I tutaj widzicie, jaki ten ręcznik jest fajny, bo on się rozrywa, jak jest mokry, bardzo łatwo go oddzielić. Tu sobie pomagam też pensetą. Gdybyśmy takie nasionka wysieli na wacie, czy nawet na tych takich wacikach do demakijażu, no to one mają taką inną strukturę, one się tak łatwo nie rozrywają później. No a moim zdaniem ręczniki są takie bardzo fajne pod tym względem. I takie właśnie nasionko już z tym ręcznikiem, z tym kawałkiem tego papierku wsadzam do ziemi i też całe przysypuję, mimo że on już te liście nie ma takie wykształcone troszkę. No i to jest to samo, co jakbyśmy takie ziarenko tylko z korzonkiem wkładali. Jeśli ta siewka już jest tak, wiecie, mocno rozwinięta, no to te liście nie zostawiam nad powierzchnią ziemi. Tu mam bakłażany, rodzynki brazylijskie, bakłażany, a to są pepino. W tym roku będę pierwszy raz pepino uprawiać, no i tam parę sztuk sobie, wiecie, ich wsadziłam. Bakłażany będę musiała szybko pikować, bo one bardzo dostają dużych liści, będą siebie tutaj zacieniać, więc to już niedługo będzie, że będę musiała ich rozsadzać do takich osobnych, dużych doniczek P9. Powiem Wam, że się bardzo cieszę z tego regału. Teraz są lampy, zdjęłam te klosze mleczne. O, tutaj Wam pokażę. Tutaj zdjęłam je, ponieważ nie, ten klosz jednak troszkę hamuje dopływ światła, a tak to jest bezpośrednio z tych diod. No ja nie wiem, co ja bym w tym roku zrobiła bez tego regału, powiem Wam szczerze, ponieważ jest tak pochmurno, taka pogoda jest bez słońca żadnego, nie ma w ogóle światła, krótkie dni, tutaj w ogóle jest balkon od strony północnej, więc naprawdę ten regał mnie uratował. Bardzo Wam polecam, te lampki to w ogóle one są tanie i energooszczędne, więc też się nie trzeba martwić o rachunki za duże. No a bardzo, bardzo dobrą robotę robią. No i też właśnie, że są tak na razie nisko, to też jest fajne. Na razie nawet tej folii nie daje, wiecie, naokoło odblaskowej, tej takiej ratowniczej. Tutaj są następne papryczki. Patrzcie, jaka różnica. To jest jakiś inny gatunek, taki jakiś fioletowy kolor mają, ale to jest taka ich uroda. A to są papryki prawdopodobnie te takie długie z Lidla chyba, bo one zawsze są takie największe, najszybciej rosną. No a w tym samym czasie były przecież wysiewane. Takie mogą być różnice, także nie martwcie się, jak papryki jakoś tam
słabiej rosną, bo to też może być zależne od gatunku. No i na samym dole mam pory i cebulę. A to w ogóle, wiecie co, jest kozieradka. Ona się tu pojawiła w taki sposób, że wypadła nam z szafki, rozsypała się na blat w kuchni i niektóre ziaronka popłynęły tutaj, ale niech już będzie. Będę mogła zaobserwować, jak rośnie kozieradka. A to są pory, a tutaj są cebule i te cebule mi prawie nie wzeszły. Mimo tego siewu takiego pęczkowego, parę tylko sztuk, więc ja też właśnie wzięłam resztę z torebek, jakie tam miałam, wysiałam do tej doniczki. No i tutaj są cebule już z 2 torebek. No troszkę może lepiej wzeszły. No i one na dniach pojadą do szklarni już. Chciałam tak, wiecie, je przytrzymać troszeczkę, bo takie były noce, teraz dosyć takie przymrozki. Może już za długo je tu trzymam, ale myślę, że dojdą do siebie. Te ładniej wyglądają, muszę przyznać. Chyba wrócę jednak do tego sposobu wysiewania, bo tutaj, jak widzicie, obcięłam tą tackę. Sobie tutaj taśmą taką zabezpieczyłam ten ostry brzeg. Ponieważ ta cebula globo tu była, to w ogóle nie wzeszła, więc sobie obcięłam i tą tackę tam wykorzystałam na coś, żeby... No bo tak to bym miała połowę pustej tacki z ziemią tylko, a tak to sobie to obcięłam. Zresztą ja wolę, jak tak te tacki są tak po 3 rzędy, niż taką wielką płachtę. Jakoś bardziej to jest, wiecie, takie poręczne, nawet żeby wyciągać te roślinki. Poza tym ja też nie mam jakiejś plantacji i czasami nie chcę wysiewać, nie wiem, 60 sztuk jakiegoś tam gatunku, a tak jak mam na przykład takie 3 rzędy roślin, tych okienek, no to mam właśnie taką ilość, że mogę na przykład cebulę, tutaj mogę sałatę sobie wysiać. Nie jest to takie połączone. Także no chyba będę częściej przecinać te tacki. O, na przykład tutaj jest już taki kupione, gotowe, nie? Po 2 rzędy. O, tutaj jest ta część, te papryki tutaj wsadziłam. No i znowu wracamy do przeszłości. Tutaj widać doskonale, jakie nierówne wschody były tej cebuli i tych porów. Są rzędy w ogóle puste, nic nie wschodzi. A tutaj widać te 2 rzędy, to takie jakieś lepsze są. No i pokażę Wam, jak teraz się tutaj mocowałam z tym przecięciem. Próbowałam najpierw nożykiem, ale coś ten plastik nie bardzo był na to poddatny. No więc wzięłam nożyczkami. Na przyszłość to powiem Wam, że chyba najlepiej by było to obciąć jakimś gorącym właśnie takim nożem, żeby te brzegi od razu się tak przytopiły, nie pękały później. No i też lepiej to zrobić, zanim te komory są napełnione ziemią. No jak widzicie, trochę się z tym tutaj motam, ale koniec końców się wszystko udało. Ja naprawdę bym bardzo chciała, żeby producenci takie właśnie małe komory zaczęli produkować takie po 3 rzędy i żeby ten plastik był bardziej taki wytrzymały. Czasami na angielskich filmach widzę właśnie, jak ogrodnicy takie fajne mają wielodoniczki. No, także takie są rozsady. Tam jeszcze mam w kuchni, ale to tam bakłażan, nie bakłażan, tylko tam ukorzeniam batata, o. Batata, jakieś tam orzeszki, ale to na razie nic nie rośnie, tylko kiełkuje na razie. To nie mam co pokazywać. No, a dzisiaj się zabieram za wysiewanie pomidorów już, kochanie, na poważnie. Wzięłam właśnie, przywiozłam z działki te wszystkie doniczki i biorę się za wysiewanie. Także o, jeszcze do pikowania już się właśnie nadają te selery, to też na dniach zrobię, żeby nie czekać. Tutaj już, o, pięknie drugi liść właściwy już tutaj rośnie, o. To już jest super moment do pikowania, bo potem one się tak splączą i ciężko się to robi. Także to będzie na tyle. Żegnam się z Wami i do następnego odcinka. Do usłyszenia, do zobaczenia. Pa, pa.